Sprawa pierwsza. Największa bitwa epoki brązu, 100 km od naszej zachodniej granicy. Czy o niej wiedziałeś? Sprawa druga. Dlaczego wszyscy potem zaczęli dosłownie wszystko zakopywać w ziemi? Motyw trzeci. Zakopywali przedmioty, ale wkrótce dlaczego zaczęli palić i zakopywać zmarłych? Sprawa czwarta. Dlaczego potem ludzie zaczęli stawiać masowo nowe grodziska na naszych ziemiach? I czy szlak bursztynowy, który istniał na naszych ziemiach od tysięcy już lat, faktycznie upadł? I to co najważniejsze, co działo się na ziemiach Polski, gdy płonęło południe Europy? Startujemy. Europa i Bliski Wschód były kiedyś jednym wielkim organizmem, bo z Afganistanu płynęła cyna, z Cypru miedź, z Nadbałtyku bursztyn, z Karpat złoto, Egipt eksportował szkło, Lewant swoje tkaniny, a Grecja luksusowe wyroby. Kupcy przemierzali tysiące kilometrów, a towary zmieniały właścicieli dziesiątki razy, zanim trafiły do końcowego odbiorcy. Przez kilka stuleci ten system działał z wręcz zadziwiającą, można by powiedzieć dzisiaj, sprawnością. Ale potem zmieniło się wszystko. Dlaczego? Do dziś nie znamy pierwotnej przyczyny załamania się tamtego świata, bo co było pierwsze? Susze, głód, wojny, wielkie migracje, a może wszystko naraz? Co było tego powodem? Do dziś różni badacze nie potrafią wskazać jednej przyczyny załamania klimatu, które około 3200 lat temu mogło zachwiać całym światem epoki brązu i tamtejszych cywilizacji. Dzisiaj wiadomo jedynie tyle, że w wielu regionach pojawiły się długotrwałe susze, zmieniały się opady deszczu, a pogoda stała się po prostu wręcz całkowicie nieprzewidywalna. Ale stajemy przed jednym pytaniem. Co tak naprawdę uruchomiło ten proces i czy była tego jakaś jedna wielka przyczyna? Powstało już wiele teorii. Jedna z hipotez prowadzi nas do naszej gwiazdy, Słońca, bo nawet niewielki spadek jego aktywności może wpływać na cyrkulację atmosferyczną, zmieniając kierunki wiatrów i rozkład opadów. Jeśli taki stan dla przykładu utrzymuje się przez wiele lat, skutki mogły odczuć całe kontynenty. Z kolei inni zwracają uwagę na potężne erupcje wulkaniczne. Przecież to już miało miejsce wielokrotnie w przeszłości naszej planety. Tysiące ton pyłów wyrzuconych wysoko do atmosfery potrafią przecież odbijać promieniowanie słoneczne, prowadząc do znacznego ochłodzenia i zaburzając właśnie cały działający dobrze ustabilizowany system klimatyczny. Jedna taka duża erupcja zwykle nie wystarcza, ale już seria dużych wybuchów mogłaby uruchomić niszczący efekt domina. Dalej pojawiają się też absolutnie nieprawdopodobne już hipotezy, czy w pobliżu Ziemi mogła eksplodować jakaś kometa, czy niewielka planetoida mogła uderzyć w ocean lub jakiś odległy ląd, wyrzucając do atmosfery ogromne ilości pyłu. Takie wydarzenie mogłoby z pewnością zmienić bardzo wiele po raz kolejny w naszym klimacie. Dziś nie ma jednak żadnych niemal dowodów na to, że właśnie coś takiego wydarzyło się w roku 1200 przed naszą erą. I końcowo zastanówmy się, może wcale nie było żadnego sprawcy tej katastrofy, może to po prostu cykliczny, naturalny proces. Może wystarczyło, że nałożyły się na siebie jakieś niewielkie zmiany aktywności Słońca, naturalne wahania temperatury wody w oceanach i być może kilka sporadycznych erupcji wulkanicznych. Każde z tych zjawisk z osobna nie wywoła oczywiście żadnej katastrofy, ale gdy nałożą się w podobnym na siebie czasie, mogły wtedy właśnie rozregulować delikatny mechanizm naszego ziemskiego klimatu. I ponownie wracamy do punktu wyjścia. W dobie kryzysu, gdzie kurczą się zapasy, zamiera handel, coraz więcej ludzi opuszcza swoje domy w poszukiwaniu po prostu lepszych warunków do życia. Rywalizacja zaczyna być bardziej brutalna o podstawowe rzeczy, takie jak woda czy ziemia. A wszyscy zaczynają się w takim momencie bardziej skupiać na własnym przetrwaniu niż na czymś ponad to. I być może właśnie wtedy rozpoczął się ten nieodwracalny proces, który zmieni wszystko. Pierwszym wielkim przegranym na tej arenie było Imperium Hettytów. Jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej należało do największych potęg tamtego świata. Rozciągało się od Anatolii po Syrię, kontrolowało najważniejsze szlaki handlowe i rywalizowało na równi z samym Wielkim Egiptem. Ale wszystko się skończyło. Stolica Hattusa zostaje opuszczona. Wszystkie pałace pustoszeją. Urzędnicy tak samo znikają, archiwa przestają być prowadzone.
Nie powstają już nowe tabliczki zapisane pismem klinowym. Cała armia przestaje wkrótce istnieć jako zorganizowana siła, która mogłaby czemukolwiek przeciwdziałać. Ale oczywiście nie oznacza to, że tamci ludzie wyparowali. Bo zwykli rolnicy nadal przecież musieli uprawiać swoje pola, pasterze musieli wypasać stada, a rzemieślnicy wciąż coś wytwarzali, ale z dnia na dzień przestali po prostu być obywatelami jednego z największych imperiów tamtej epoki. W tym samym czasie podobny los spotyka owianą już chyba legendami Grecję mykeńską. Takie ośrodki jak Mykeny, Pylos, Tiryns, Teby jeszcze niedawno były wielkimi centrami bogactwa i ogromnej władzy. Każdy tam pałac pełnił funkcję administracji, magazynu żywności, centrum wielkiego handlu i siedziby lokalnego władcy. To właśnie tam przechowywano zboże, broń, metale i dokumenty zapisane pismem linearnym B. Ale nagle pałace stają w ogniu, jeden po drugim. A kiedy w końcu pozostaną po nich tylko zgliszcza, zniknie również cały ten system, który utrzymywał tamtejsze państwo przy życiu. Bo tak samo tutaj jak i u Hettytów przestaje działać administracja, handel tak samo załamuje się kompletnie. Magazyny po prostu stają się puste, a wraz z nimi ponownie zanika pismo. Przez następne kilkaset lat Grecja niemal całkowicie przestaje po prostu pisać. To właśnie dlatego ten okres historycy często nazywają greckimi wiekami ciemnymi, analogicznie do tych, które pojawiają się w Europie Zachodniej po upadku Rzymu. Ale to nie koniec tego dramatu i końca pewnej epoki, bo jeszcze bardziej dramatyczna historia rozgrywa się na wybrzeżu dzisiejszej Syrii. Tam znajdowało się bogate miasto Ugarit. I co fascynujące, to badacze w jego ruinach kiedyś odkryli niezwykłe świadectwo ostatnich dni tamtego wielkiego miasta. Król wysyła rozpaczliwe wiadomości do swoich sprzymierzeńców. Informuje, że wrogie okręty pojawiły się u wybrzeży, że większość armii walczy gdzieś daleko od stolicy. Nie ma kto bronić w ogóle miasta, a już kilka dni później Ugarit znika całkowicie. W ruinach odnaleziono gliniane tabliczki z listami, których nigdy nie zdążono nawet wysłać. Wyobraźcie sobie, jak nagła to była tragedia i dramat. Myślę, że widzicie teraz bardzo wyraźnie uruchomiony efekt domina. Kolejne państwa i cywilizacje padają jedna po drugiej. Teraz doszliśmy do ostatniej z potęg, gdzie na południu to wszystko z niepokojem obserwuje sam Egipt. To jedno z niewielu wielkich państw, które, uwaga, przetrwa, ale zapłaci za to oczywiście ogromną, niebotyczną wręcz cenę. Za panowania Ramzesa III Egipt zostaje zaatakowany przez tak zwane tajemnicze ludy morza. Dokładnie nie wiadomo, kto otworzył tych korsarzy czy wikingów południa. Być może już wtedy wśród tych barbarzyńców mógł służyć ktoś z naszych terenów dzisiejszej Polski, z Europy Środkowej. Na ścianach świątyni w Medinet Habu do dziś można oglądać sceny jednej z najważniejszych bitew starożytności. Oczywiście Egipcjanie zwyciężają, jednak w istocie rzeczy jest to tylko pyrusowe zwycięstwo. Państwo zostaje wyczerpane wieloletnimi walkami. Handel nadal istnieje, ale zostaje ograniczony, a wpływy Egiptu poza ojczystą Doliną Nilu również zaczynają maleć. Podsumujmy, w ciągu zaledwie kilku pokoleń cały świat, który przez setki lat wydawał się trwały i niezmienny, wypracował system, powstały różne cywilizacje i państwa. W tak krótkim okresie przestaje istnieć, upadają imperia, płoną pałace, zanika pismo, rozpadają się sieci handlowe łączące aż 3 kontynenty. A wszystko to wydarzyło się w czasie krótszym niż jedno ludzkie życie. I właśnie wtedy, gdy południe Europy oraz Bliski Wschód pogrążyły się w ogromnym chaosie, na ziemiach dzisiejszej Polski zaczynała się zupełnie inna historia. Bo pamiętajcie, że piekło jednego zawsze musi być niebem drugiego. Ale jak do tego doszło? Dołęża, przez niektórych nazywana Tolenzji, 100 km na zachód od polskiej granicy. Największa bitwa końca epoki brązu, która miała miejsce między rokiem 1300 a 1250 przed naszą erą. Był to czas, kiedy jeszcze Mykeny stały na swoich nogach, a Ramzes II rządził w Egipcie na południu. I dlaczego to jest ważne? Bo skala tego starcia była absolutnie bezprecedensowa. W tamtym czasie na tym polu bitewnym mogło walczyć nawet 4000 wojowników. I to nie była wcale jakaś krótka bitwa.
Walczący pochodzili z różnych regionów Europy. Najczęściej byli to ludzie z Czech, Skandynawii i prawdopodobnie naszych dzisiejszych terytoriów Polski. Po raz kolejny nie wiemy, co było przyczyną tego wielkiego konfliktu, ale możemy znów podejrzewać tą samą nieznaną przyczynę, która później uderzy w świat śródziemnomorski. Natomiast bitwa ta pokazuje jedno: starcie elitarnych wojowników, już wtedy zawodowych armii. A to dowodzi tego, że już w naszej części Europy ponad 3000 lat temu istniały jakieś państwa, tak samo jak na południu, które już wtedy były zdolne do prowadzenia krwawych, wieloskalowych wojen. I wracając jeszcze na chwilę do poprzedniej części, jeśli dobrze zapamiętaliście poprzednią mapę, to widzicie także tam, że na Grecję uderzają wojownicy z północy i nie tylko morzem, ale lądem. Czy zatem te dwa wydarzenia są przypadkowe? Moim zdaniem nie. Na ziemiach dzisiejszej Polski wkrótce zacznie dziać się coś bardzo dziwnego. W nauce nazwano ten okres fazą Koshider i oczywiście ta terminologia naukowa dla ciebie i dla mnie, dla przeciętnych ludzi, za bardzo nic nie znaczy i nie mówi nam wiele. Ale to właśnie za nią kryje się jedna z największych zagadek późnej epoki brązu na naszych terytoriach. Musicie pamiętać, że w tamtym czasie brąz był czymś więcej niż tylko zwykłym metalem jak dzisiaj. Był symbolem wielkiego bogactwa i władzy. Najprawdopodobniej posiadali go tylko wybrani ludzie, bo wykonanie jednego miecza z brązu wymagało sprowadzenia miedzi i cyny z odległych części naszego kontynentu. Był to surowiec cenniejszy niż większość rzeczy, które wtedy mógł posiadać jakiś tam zwykły człowiek. Tymczasem właśnie w tym okresie ludzie zaczynają robić coś, co z dzisiejszej perspektywy może wydawać się niezrozumiałe, ale czy na pewno? Przyglądnijmy się temu dokładniej. Bo oni wtedy nie chowają ani jednego pojedynczego noża czy też siekiery. Do ziemi zaczynają trafiać całe zestawy niezwykle cennych przedmiotów wykonanych właśnie z brązu. I dla przykładu w Kietrzu odkryto tego typu skarby zawierające wiele mieczy, siekier, sierpów i innych ozdób. I to nie były przypadkowo gdzieś zakopane przedmioty w polu. One zostały starannie zakopane razem w jednym konkretnym miejscu. I podobna sytuacja dla przykładu ma miejsce w Przemyślu, gdzie również odnaleziono bogaty skarb złożony z tych samych rzeczy. Ale w tym przypadku szczególnie interesujące są miecze typu Naue II. Jest to broń, która właśnie w tym czasie rozprzestrzenia się po niemal całej Europie. To według mnie niezbity dowód na to, że nasze ziemie były częścią rozległej sieci kontaktów obejmującej setki, a nawet tysiące kilometrów. Kolejne depozyty skarby odkryto w Maćkówce, Pierstnicy czy w okolicach brzegu Głogowskiego i wszędzie powtarza się dokładnie ten sam schemat. To nie są przypadkowe znaleziska rozsiane byle gdzie i byle jak. To są celowo ukryte przedmioty, często obejmujące najpewniej cały majątek ówczesnych ludzi. I tutaj pojawia się kolejne pytanie. Dlaczego ktoś zakopuje dziesiątki niezwykle cennych przedmiotów i co ważniejsze, nigdy po nie już nie wróci? Z pewnością tamtejsi ludzie czegoś się obawiali, wiedzieli, że coś nadchodzi. A gdy już ktoś czy coś nadejdzie, to wcale ich nie oszczędzi. Czy zatem to masowe ukrywanie najcenniejszych przedmiotów świadczyło o zbliżającej się wojnie, o najeździe? Być może wcale nie, bo można też mówić o ofiarach składanych ówczesnym bóstwom. Z jednej strony brąz mógł być darem dla sił nadprzyrodzonych, ale po co takim bóstwom miano by składać dary? Ponownie, prosząc o przychylność w czasach chaosu, niepewności. Zatem coś było na rzeczy. Ich właściciele może wciąż naiwnie planowali wrócić po nie kiedyś później, kiedy cały świat się uspokoi, ale przecież nigdy już nie dostąpili, że tak powiem, tej okazji. Świat zmieniał się całkowicie, tak samo jak na południu Europy. Ale istnieje też ostatnia, trzecia możliwość. Być może obie te hipotezy są w sumie prawdziwe, bo część takich depozytów mogła mieć charakter naprawdę rytualny, a część po prostu była desperacką próbą ocalenia dorobku jakiegoś miejscowego wataszki wodza. I tutaj właśnie po raz kolejny chyba musicie w końcu dostrzec to samo, co widzę ja, ten szerszy obraz. Świat w tamtym momencie zmienia się diametralnie. Wszystko rozpada się w mgnieniu oka. Ale nie tylko przecież na ziemiach naszej dzisiejszej Polski ludzie zakopują swoje najcenniejsze skarby.
Bo przecież już niedługo potem na południu Europy zaczną płonąć pałace Mykańczyków, upadnie Imperium Hettytów, zniknie Ugarit. Handel, który przez stulecia łączył te trzy wielkie kontynenty, rozpadnie się. I właśnie te wielkie konsekwencje tuż po wielkiej bitwie końca epoki brązu doprowadzą do załamania się dalekosiężnych szlaków handlowych. W końcu wszystkim zacznie brakować metalu i zacznie rosnąć to poczucie zagrożenia i wielkiej niepewności. I właśnie to jest taki nieuchwytny dowód na to, że właśnie tego typu zachowania, ukrywanie wszystkiego co najcenniejsze, jest po prostu naturalną reakcją ludzi, którzy próbują ochronić swój największy, najcenniejszy majątek, który za chwilę może zniknąć. Wystarczy przypomnieć sobie chociaż ostatnią wojnę. Jest jeszcze jedna zmiana, która pojawi się dokładnie w tym samym czasie. Mam tu na myśli sposób zakopywania zmarłych oraz to, co z nimi robiono. Do tej pory ciała składano w grobach szkieletowych, często wraz z różnymi darami, które miały towarzyszyć zmarłemu w jego dalszej podróży w zaświatach. Był to zwyczaj obecny na naszych ziemiach przez setki lat w poprzednich kulturach i utrzymywał się bardzo długo, a potem właśnie dochodzi do tej nagłej, kategorycznej zmiany. Bo na ogromnym obszarze nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowej zaczyna dominować całkowicie nowy sposób obrządku pogrzebowego. Od tej pory zamiast składać ludzi zmarłych po prostu do grobu pod kurhanem czy w kurhanie, ludzie zaczynają ich palić. Oczywiście jest to przekleństwo, za które do tej pory najprawdopodobniej będą naszych przodków nienawidzić poszukiwacze prasłowian. Wróćmy jednak do samego ciałopalenia. Pozostałe po kremacji kości trafiały wtedy do glinianych naczyń, tak zwanych popielnic, które z kolei były zakopywane na specjalnie wyznaczonych cmentarzyskach. I zauważcie tą prawidłowość, jak ogromna to była zmiana na całym kontynencie. Nie dość, że wcześniej zakopywali wszystko, co po prostu posiadali w ziemi, to nawet posunęli się dużo dalej. Nie dość, że palili swoich zmarłych, to jeszcze ich zakopywali, czego się bali. Co ważne, nie była to żadna lokalna moda, która pojawiła się na naszych ziemiach, ani zwyczaj jednej jakiejś mniejszej społeczności czy plemienia. Ta zmiana obejmuje ogromne obszary również i Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii oraz Węgier. Na ziemiach dzisiejszej Polski jednym z najlepszych tego przykładów jest Kietrz na Górnym Śląsku, bo to tam odkryto jedno z największych tego typu cmentarzysk. Popielnice ustawiano tam starannie w jamach grobowych, często wraz z dodatkowymi naczyniami. Jeszcze wyraźniej widać to w Domosławiu pod Wrocławiem. Choć tam cmentarzysko jest dużo młodsze, to właśnie tam odnaleziono ponad, słuchajcie, 10 000 takich pochówków. Jest to jedno z największych miejsc tego typu w całej Europie. Mógłbym powiedzieć, że jest to ojczyzna naszych przodków, największe dziedzictwo naszych ziem. Domasław pokazuje, że ten nowy obrządek pogrzebowy, który pojawił się na naszych ziemiach około 1200 roku przed naszą erą, nie był żadnym krótkotrwałym eksperymentem. Wrósł w kulturę tamtejszych ludzi i stał się dominującą tradycją religijną na wiele setek lat. I tutaj rodzi się kolejne z pytań. Dlaczego przez setki lat ludzie grzebali swoich zmarłych w ziemi, a w ciągu zaledwie kilkudziesięciu zaczęli ich po prostu palić? Ta zmiana wydaje się jedną chyba z najważniejszych, bo broń przecież można wymieniać, dom można przebudować, ale obrządek pogrzebowy jest jednym z najbardziej trwałych takich elementów pośród nas, ludzi. I jeżeli zmienia się on na tak ogromnym obszarze całego kontynentu i w tak bardzo szybkim czasie, oznacza to jedno, że w tym czasie dochodziło do przemian znacznie głębszych, poważnych niż tylko zmiana technologii czy handlu. Cześć Wam, jestem Wyrabca Zdrój i teraz pokażę Wam potęgę natury, która pozwoli Wam lepiej zrozumieć dalszą część mojego filmu. Cześć ponownie, przed chwilą widzieliście sosnę, która ma 600 lat, czyli wyrastała z ziemi, kiedy nasi przodkowie walczyli z zakonem krzyżackim pod Grunwaldem. Ale nie to jest tutaj takie istotne, tylko pewna skala czasu, bo za chwilę pomnożymy ten okres trzykrotnie. Wyobraźcie to sobie aż trzykrotnie, by przenieść się do czasów, o których będę Wam opowiadał
I tam takie sosny, takie drzewa będą istotne. Ale dlaczego? Zapraszam Was dalej, tam się tego dowiecie. Wielka katastrofa końca epoki brązu, bitwa pod Dołężą, Tolędzii, zmiany na południu Europy, to wszystko nie miało tylko konsekwencji na następne kilkadziesiąt lat, bo w ciągu następnych stuleci na naszych ziemiach będziemy obserwować coś jeszcze. Nowe zjawisko, którego skali wcześniej tutaj po prostu nie było. O czym mówię? Po prostu o grodziskach. Po raz pierwszy w historii naszych ziem powstają starannie zaplanowane grody, budowane z ogromnym nakładem pracy i wymagające już doskonałej organizacji całej ludności. Skąd ta zmiana? Przecież wcześniej nie mogliśmy o tym jeszcze mówić. Coraz więcej ludzi wybiera miejsca łatwe do obrony i otacza je wałami z drewna i ziemi. To wszystko wygląda już na dużą inwestycję, której nie podejmuje się bez jakiejś konkretnej potrzeby. Zatem, czy ziemie polskie doznały zagłady jak południe Europy? I jednym z najlepiej poznanych przykładów takiego grodziska jest Komorowo w Wielkopolsce, datowane na XI-IX wiek przed naszą erą. To tam odsłonięto potężne wały drewniano-ziemne otaczające osadę, zajmującą, uważajcie, już kilka hektarów. Sama skala tego przedsięwzięcia pokazuje nam jasno, że ówcześni mieszkańcy potrafili organizować wspólną pracę na poziomie niespotykanym wcześniej na tych terenach. Ale jeszcze większe wrażenie robią Sobiejuchy, datowane na IX wiek przed naszą erą. Osada zajmowała ponad 5 hektarów powierzchni, a według szacunków mogło tam mieszkać nawet 800 do 1000 osób. Była to jedna z największych osad północnej Europy tamtej epoki. To nie była kolejna przypadkowa wieś, która nic nie znaczyła. To było już dobrze zorganizowane centrum lokalnego plemienia jakiegoś nowego władztwa. Dalej podobny obraz wyłania się ze Smuszewa, kolejnego dużego grodu. Takich stanowisk jest znacznie więcej i w nadchodzących wiekach powstanie ich około aż 116. To czas, kiedy w całej zachodniej i środkowej Polsce można obserwować znaczny wzrost liczby ufortyfikowanych osad. Każda z nich wymagała drewna, żywności dla wielu robotników, oczywiście też wyspecjalizowanych rzemieślników i ludzi zdolnych do kierowania całym tym przedsięwzięciem. Zatem widzimy, powstają nowe plemiona, organizacje, które znaczą coraz więcej. I teraz pytanie, jak do tego doszło? Czy przyczynili się do tego ludzie, którzy po raz kolejny napłynęli do nas z zewnątrz po wielkiej katastrofie roku 1300-1200? Oczywiście kulminacją tego wielowiekowego procesu stanie się bardzo sławny Biskupin, założony około 738 roku przed naszą erą. Ale Biskupin nie był początkiem absolutnie żadnej historii na ziemiach polskich. Biskupin jest już jej ostatecznym finałem, efektem pewnego załamania nieznanego wydarzenia starszej epoki i kilkuset lat rozwoju umiejętności budowania grodów i organizowania się nowych struktur na naszych terytoriach. I właśnie tutaj pojawia się kolejne pytanie, na które ciężko jest nam odpowiedzieć. Dlaczego właściwie po tym tragicznym roku 1200 przed naszą erą liczba tych osad zaczynała wzrastać? W tym momencie dotarliśmy już do wczesnej epoki żelaza, gdzie ludzie mieszkający na naszych terytoriach w dorzeczu Odry nie tylko będą uczestniczyć w dalekosiężnej wymianie, ale co jeszcze bardziej istotne, zaczną czerpać z niej ogromne korzyści. Tego przykładem są ostatnie znaleziska z Opola Groszowic. To właśnie tutaj odnaleziono szczególny grób wojownika, w którym złożono włócznię, nóż i siekierę. Być może był on członkiem jakiejś drużyny książęcej, czy może nawet kimś w rodzaju strażnika, który był odpowiedzialny za ochronę właśnie tego najcenniejszego szlaku handlowego lub pewnego rodzaju kontrolę, na której korzystali tutaj miejscowi. I oczywiście najbardziej niezwykłą historię opowiada nam tutaj odnaleziony bursztyn, bo wszystko wskazuje na to, że najpierw dotarł on tutaj z Nadbałtyku, a później skierował się ku południu Europy, gdzie inni już rzemieślnicy zamieniali go w biżuterię i dopiero takie gotowe ozdoby wracały na Śląsk, już jako luksusowe błyskotki. Oznacza to jedno, bursztyn musiał pokonać setki, a nawet ponad 1000 kilometrów, zanim ponownie trafiał w pobliże swojego miejsca pochodzenia. Paradoks? Tak złożona wymiana nie mogłaby istnieć bez sprawnie działających
już nowych organizacji ludzkich, bo lokalne warsztaty odlewały seryjnie brązowe ozdoby, a wyspecjalizowani rzemieślnicy wykonywali przedmioty wymagające umiejętności, które ciężko było nabyć. Co ciekawe, ślady późniejszych napraw pokazują nam, że nie każdy kowal dorównywał kunsztem mistrzom, którzy stworzyli oryginalne wyroby. Równie wiele o tych ludziach mówią właśnie te groby, bo obok ciałopalenia pojawiają się pierwsze pochówki szkieletowe. To już zapowiedź chyba nowej zmiany, a bogato wyposażone groby kobiet pozwalają tworzyć wygląd ludzi sprzed ponad 2500 lat. Na co macie okazję teraz popatrzeć? Brązowe przepaski zdobiły im czoła, szyje otaczały naszyjniki, na rękach noszono bransolety, a szaty spinano metalowymi szpilami. W tym momencie myślę, że widzicie to samo co ja. Był to już całkowicie nowy świat po paru setkach lat. Świat ludzi zamożnych, świadomych swojej pozycji i uczestniczących w grze sięgającej daleko poza granice własnej krainy Górnego Śląska. Widzicie teraz jedną z małych rzek. Dzisiaj to po prostu rzeka, ale około 3000 lat temu była drogą. Nie z asfaltu czy kamienia, lecz z wody. Bo dawniej to właśnie rzeki były autostradami starożytnego świata. I kto wie, czy tędy dla przykładu nie podróżował już bursztyn. I być może ta niepozorna jedna rzeka, tam gdzie mieszkasz właśnie ty, również jest częścią wielkiej historii. Bo być może również i tam kiedyś wędrował bursztyn. I zauważcie jedno, od 1000 lat nie zmienił swojego wyglądu. Ale to właśnie świat wokół niego zmieniał się nieustannie. Przed chwilą widzieliście bursztyn, który pomimo czasu, który płynął kilku tysięcy lat, nadal podróżuje przez ziemię polskie. Ale nie to jest tutaj ważne. W tym filmie przekonaliście się o konsekwencjach wielkiej bitwy pod Dołężą czy też Tolęzii, o tym jak nowe grody zaczęły powstawać na naszych ziemiach, co w konsekwencji później okaże się takim początkiem naszego państwa polskiego, czyli naszej rzeczywistości. Ale na końcu chciałem Wam odpowiedzieć na najważniejsze pytanie postawione w trakcie tego filmu. Być może ta cała katastrofa, upadek świata brązu i ziemie polskie, one prawdopodobnie przetrwały tylko dlatego, że właśnie były odizolowane od południa kontynentu i być może to, co się wtedy wydarzyło, było dla nas tak naprawdę szansą, którą w końcu wykorzystali nasi przodkowie i dzięki temu mogę dzisiaj do Was mówić i dzięki temu powstał ten film. Jestem na południu Polski i z tego miejsca żegnam się z Wami. Zatem jeśli jesteś tutaj nowy na kanale, subskrybuj, obserwuj to, co się tutaj dzieje. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hejo!